dzisiejszym odcinku przejedziemy się nad jezioro Bocheńsko. Następnie zwiedzimy najczęściej uczęszczane drogi w Słowenii z krajobrazami, zakrętami, z których można dostać zawrotu głowy. A na koniec przejedziemy się najbardziej kultową drogą Słowenii, czyli Ruską Kapelicą, gdzie temperatura z 23 stopni zmienia się nagle do 3 stopni. Zapraszam. Na dzisiejszy dzień mamy zaplanowaną poniższą trasę, która liczy 411 km. Jest ona przewidziana według Google Maps na 8,5 godziny. Natomiast od razu mówię, że zajęło to równe 12 godzin z przerwą na obiad, z jakimiś tam przystankami po drodze. Także od 8 do 8 tego dnia jeździliśmy i zaczęliśmy tak, z miejscowości Ratece. Udaliśmy się do GON 201 i przez część parku krajobrazowego do Radonowa Olej. Bardzo fajny kaskadowy widok rzeki, przypominając taki mini wodospad, naprawdę fajne, urokliwe miejsce. Trasa przez ten park to tak naprawdę przez większość czasu to spotkacie rowerzystów i pieszych, tam praktycznie samochodów nie ma, czy motocyklistów, także tam ostrożnie. Natomiast nawet się nie chce szybko tam jechać, bo naprawdę widoki są przepiękne, tak jak tutaj na tej rzece widzicie po prawej stronie, że warto się tam przejechać. Potem udaliśmy się nad jezioro Bocheńsko, przez tam drogę 905, tam chwila na kawę. Później dalej taki odcinek specjalny Krętych Dróg, które specjalnie właśnie chciałem się przejechać. Droga 102, 103, 444, 621 do Predjamski Grad, czyli zamku kutego w skale. Warto to zobaczyć, nawet jak nie chcecie zwiedzać, to chociaż podjechać, zobaczyć jak to wygląda. Później z tego zamku z powrotem cofnęliśmy się na drogę 207 i 102 i już kierowaliśmy w stronę Ruskiej Kapelicy. I z Kapelicy bezpośrednio już do naszego miejsca noclegowego. Sumarycznie ta trasa zajęła 12 godzin. Link do trasy oczywiście znajdziecie w opisie, możecie sobie modyfikować. A te numery dróg wypisałem specjalnie, ponieważ to są drogi, gdzie szukałem z wszystkich innych youtuberów, kanałów, którymi drogami tam się poruszać po Słowenii. To są takie jedne z fajniejszych, gdzie sobie tą trasę można fajnie zaplanować, także możecie to dowolnie modyfikować, ale naprawdę warto zaliczyć te trasy. There's another world inside of me that you may never see. There's secrets in this life that I can't hide. Well, somewhere in this darkness there's a light that I can't find. Well, maybe it's too far away, yeah. Or maybe I'm just blind. Maybe I'm just blind. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. Hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am, and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything, if only for your good. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. You know me when I'm scared, you won't always be there. So love me when I'm gone. Love me when I'm gone. When your education X-ray cannot see under my skin, I won't tell you a damn thing that I could not tell my friends. Roaming through this darkness, I'm alive, but I'm alone. And part of me is fighting this, but part of me is gone. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. Hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am, and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything. Panie Kubuś, dobrze jest? Dobrze? Panie Marcin.
No, dokładnie tak. Nic dodać, nic ująć. To by było na tyle. Pa. So hold me when I'm here, ride me when I'm wrong. You can hold me when I'm scared. You won't always be there. So love me when I'm gone. Maybe I'm just blind. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. Hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything, if only for your good. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. You can hold me when I'm scared, you won't always be there. So love me when I'm gone. Love me when I'm gone. Oh, love me when I'm gone. When I'm gone. Oh, when I'm gone. Oh, when I'm gone. Tutaj na tym odcinku za Jeziorem Bochińskim puściłem chłopaków do przodu, bo mówię, jedźcie, ponagrywam was trochę, bo nie będziecie mieć żadnej pamiątki z wyjazdu. Ciągle tylko ja jadę z przodu, mówię, no to trochę was pokręcę. No i tak puściłem ich do przodu. I tak jadę, tak mi zaczynają uciekać i mówię, o co chodzi? Mówię, no tak, no jadę z tyłu. Taka zasada w grupie, że ten, co idzie z tyłu, to zawsze musi odwijać mniej więcej 30% więcej niż ci, co jadą z przodu, bo żeby ich tam dogonić. Jak się idzie z przodu, to tak za bardzo o tym się nie myśli. Ja sobie przypomniałem stare czasy, gdzie przeważnie jeździłem z tyłu i zawsze lubiłem, bo jak ktoś tam zamulał na przodzie, no to ten z tyłu zawsze miał co robić, musiał wyprzedzać te samochody i doganiać, więc tak mówię, troszeczkę musiałem przypomnieć, jak to było. Się człowiek odzwyczaił, bo na przodzie jest zupełnie inaczej. No tutaj zobaczcie jeszcze te zakręty. Mówię, no nie ma jakichś tam zabójczych prędkości, tak? No tam jest 50-70 na godzinę więcej, tak to się tutaj winkluje. Jest dużo ślepych zakrętów, także trzeba też uważać. To tak zawsze będę powtarzał, mówię, lepiej wolniej w ten zakręt wejść, a szybciej wyjść, no bo tak jak macie, powiedzmy, otwarty zakręt i widzicie, no to tam sobie można trochę poszaleć, ale przy tych wąskich zakrętach ślepych, no to tutaj wszystko się może wydarzyć, nie? Mówię, wjeżdżacie w ten zakręt i może być samochód, może być drugi motocyklista, może stać popsuty samochód, może być jakieś zwierzę i tak dalej, więc to jest zawsze z przymrużeniem oka i odległości pomiędzy motocyklami zachowajcie trochę większe, nie jeździcie jeden drugiemu na ogonie, tylko dajcie sobie ten czas na wyhamowanie. Jeśli chodzi o asfalt, tak jak tutaj widzicie, no on jest spękany, tak? No czasami są takie pytania na filmach, w komentarzach, że no jakie tam są asfalty, nie? No asfalty są różne, bo są bardzo dobrej jakości i są kiepskiej jakości. Tutaj pomimo, że ten asfalt jest spękany i niektórzy mówią, nie da się po tym jeździć, ale jedna uwaga, ten asfalt się różni od tego, co jest tutaj u nas w Polsce czy w Czechach. Tutaj nawet jak on jest spękany, to te klapki nie wypadają. Nie robią się takie mini dziury, które po prostu to powodują utratę przyczepności. On jest tak jakby cały czas przyklejony do niższej warstwy podłoża i pomimo tych spękań on całkiem dobrze klei. Jedyne co trzeba uważać, są tam takie pęknięcia wzdłużne, ale tam są chyba smołą klejone i czasami jak jest gorąco,
to się nagrzewa, tak jakby się lekko roztapiało i można dostać ładny uścisk koła, jak się tak centralnie w to wjedzie, ale to tam przy większych temperaturach się robi goręcej. No i taka uwaga, tak jak już po Skandynawii wiem, że tam mają bardzo chropowate asfalty i ta przyczepność jest super, nawet w niskich temperaturach. No to na drugim miejscu bym postawił właśnie te alpejskie drogi, też mają zupełnie inny asfalt i też fajnie trzyma opony. I najgorszej jakości, no to u nas znowu nie ma takiej potrzeby chropowatości robić, bo mamy trochę inne temperatury i z czego innego są te asfalty. Nie, to taka uwaga a propos przyczepności asfaltu, że pomimo tych spękań fajnie się po tym jeździ, człowiek się nie męczy, jak widzicie, tych prędkości tam nie zmniejszamy za bardzo i fajnie się winkluje. Tutaj jeszcze taka jedna prześmiewcza uwaga, właśnie jadąc za Marcinem, który ma Bandita. No i ma ten kufer centralny. Tak dla żartów powiedziałem, że mówię, co, jak tak z tą jadę, to mam wrażenie, że jadę jak z jakimś skuterem. No i tak mówię, co ty gadasz? No i później tam obejrzeliśmy ten film tak spokojnie, jak wróciliśmy na bazę noclegową. I tak patrzy, ja mówię, kurde, rzeczywiście masz rację. Z tyłu wygląda jak skuter, w ogóle nie widać motocykl. No i taką brechę z tego mieliśmy. No i tak mu chyba na psychikę weszliśmy w tym wyjeździe, że po powrocie kupił kufry, bo też Ada zamontował, ten centralny zdemontował, a na końcu jeszcze po paru miesiącach sprzedał ten motocykl, kupił inny, także jak od żartu do żartu i takie konsekwencje, także uważajcie, co się do kogo mówi na wyjazdach. Shadows will surround me. Someday the days will come to end. Sometime I'll have to face the real me. Somehow I'll have to learn to bend. And now I see clearly. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. Whoa, I apologize. One day I'll face the hell inside me. Someday I'll accept what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now I accept
the shadows will surround me. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. I apologize. I apologize. I apologize. I apologize. I apologize. W tym momencie zaczynamy jechać drogą na Górską Kapelicę. Można powiedzieć, że to jest jedna z bardziej kultowych dróg w Słowenii. I to zaczynamy od drogi 206 w kierunku 201, gdzie mamy nocleg, czyli od południa na północ Słowenii. I tak wracając do tematu asfaltu, jeśli tak naprawdę chcecie wiedzieć, czego się możecie spodziewać, to ta droga chyba mówi sama za siebie, bo znajdziecie tutaj przekrój całej Słowenii od pięknych, nowo położonych asfaltów, fajnie profilowanych zakrętów, ciasne zakręty serpentyny oraz spękany asfalt, lepiony asfalt z dziurami i na koniec zjeżdżając już w kierunku właśnie Ruskiej Kapelicy, no to znajdziecie granitową kostkę brukową dokładnie na zakrętach, gdzie przyczepność na motocyklu to jest jakieś 10%, kiedy jest sucho, a kiedy pada deszcz to jest 0%. Parę lat temu miałem okazję zjeżdżać z piniem akurat na tych winklach w deszczu i miałem motocykl wtedy Triumfa Streeta RS-a na slickach, no to powiem wam tak, no tylko hamowanie silnikiem i tylny hamulec
Was ratuje, żadne inne manewry, żeby w ogóle z tej góry zjechać. Natomiast mówię, to jest rzeczywiście taka wizytówka Słowenii, czego się możecie spodziewać. Oczywiście większość jest lepszych tych dróg, natomiast to jest taki przekrój. She was struck down, it was her doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? 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 Annie, you okay? Would you tell us that you're okay? In the sound of my window, they struck you like a window, Annie. Came through on apartment, with the bloodstains on the carpet. And then you ran into the bedroom. You were struck down. Was your doom? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. So we came into the outway. It was Sunday, but a black day. Make a salutation, selling heartbeat, intimidation. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? 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 Annie, you okay? Would you tell us that you're okay? And the sound of a window, they struck you like a window, Annie. Came into her apartment, left the bloodstains on the carpet. You ran into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Tego dnia mieliśmy zrobić 411 km po górach. Tak jak pokazałem na początku, to zajęło równe 12 godzin. Od 8 rano do 8 wieczorem. No i tak trochę przeciągnąłem chłopaków w ten dzień. No, ale byli świadomi chyba tego. Mam nadzieję. Natomiast dlaczego tak zrobiłem? Dlaczego taka długa trasa? Ponieważ widziałem, co się z pogodą dzieje z końcem tygodnia. No i tak naprawdę to 2 trasy scaliłem na jeden dzień. No, dało radę. Był to jakiś tam wysiłek, nie ukrywam. No bo 4 litery wszystkich bolały na końcu. No ale w jeden dzień można powiedzieć tak z przymrużeniem oka, że zwiedziliśmy całą zachodnią Słowenię z tymi najbardziej uczęszczanymi drogami. No, było warto, każdy zadowolony i pierwszy raz na wyjeździe spotkałem się z czymś takim, gdzie mój imiennik Marcin zapytał mnie, czy w końcu będą jakieś proste, bo ciągle same winkle były. No i to też wydłużyło czas, no i wasze zawrotu głowy idzie dostać. Ale rzeczywiście winkli było sporo i po takiej trasie no, oczekuje się później jakieś proste i niestety nie było. No i do końca na tych winklach już sobie pojechaliśmy.
Nie. Punkt 8. 8. Nagrałeś to? No. Jeszcze się nagrywa. No to bardzo dobrze, że to nagrałeś, bo to naprawdę będzie kawał ładnego filmu. Także zakończenie dnia. Dziękujemy. Dziękujemy. Za bezpieczny. Za bezpieczny weekend, Władzie. A w kolejnym odcinku postaramy się wjechać na górę Zoncolan pomimo napotkanego śniegu. Następnie odbijemy w kierunku Austrii przez przełęcz, która okaże się zamknięta. Dokonamy korekty trasy. Jak się okaże, ta korekta będzie nas srogo kosztować.